Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny ranking z Total War Warhammer 3. Trudność kampanii oraz to, jak silny jest po prostu Lord. Jeśli chodzi o to, jak będziemy to oceniać, najważniejsze na pewno będzie to, że mamy po prostu na przykład łatwa kampania i silny Lord. Łatwa kampania, średnia i silny Lord i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie jest tutaj oczywiście Karl Franz, mamy Baltazala, Wulhard, Volkmar, no i Elze von Draken, czyli w sumie wszystkich, których tutaj potrzebujemy do tego rankingu. Pierwszy oczywiście będzie Imperator Karl Franz. Jeśli chodzi o niego, no efekty frakcji ma dosyć dobre, z tego względu, że po pierwsze mamy plus 5 do rozwoju za każdą sprzymierzoną frakcję, zasięg ruchu na mapie plus 10%, mimo że tam wszędzie jest w miarę blisko. Zdobyte właśnie punkty oddania, odporność na kary dyplomatyczne wynikające właśnie z regionów granic Imperium. Posiada oczywiście dostęp do mechaniki hrabiów elektorów. No, ta mechanika jest dosyć mocna, jeśli graliście Imperium, to wiecie o czym mówię, no jest po prostu mocna. Jeśli chodzi o same efekty tutaj Lorda, można uzupełniać na neutralnym terenie armię, to jest na pewno przydatne. Utrzymanie dla elitarnych jednostek to może być tak pół na pół, ale dodatkowe plus 5% do siły broni i siły strzału za każdy poziom doświadczenia dla wszystkich zawodowych jednostek elitarnych, no to już jest naprawdę dosyć dobre. Przejdźmy tutaj do samego Karla i omówimy tutaj jego kampanię. Tak samo jak omówimy samego Karla. Karl Franz jest bardzo mocnym wojownikiem. Akurat jeśli chodzi o legendarne itemy, no to 3 posiada same bronie, więc tam mamy Galmaras, mamy tam oczywiście jeszcze 2 inne bronie, więc możemy troszkę wachlować tymi broniami względem od sytuacji, tym bardziej, że te bronie legendarne się u niego po prostu różnią. Tak samo jeszcze tam jeden jest artefakt dodatkowo, który oczywiście nie jest bronią, ale jeśli chodzi o samego Karla Franza, on jest bardzo mocnym wojownikiem. Mamy też u niego jednostkę latającą na późniejszym etapie, więc już latająca jednostka daje naprawdę bardzo dużo możliwości. Zobaczmy sobie jeszcze te artefakty tak pokrótce. No, mamy tutaj srebrną pieczęć, magiczna ochrona, odporność na magię. No, jest to na pewno dosyć przydatne. Jeśli chodzi o jego wytrzymałość w standardowej walce, jest on po prostu i tak bardzo mocny. Też jeśli chodzi o Galmaras, czyli broń Sigmara, no tu mamy duże wzmocnienie, naprawdę bardzo duże wzmocnienie obrażeń przebijających, bo tu mamy plus 50%, tu mamy jeszcze 75% standardowo, bonus przeciwko właśnie wojowników chaosu, krasnoludami chaosu i Norską, czyli takimi po prostu złymi frakcjami. Tak samo roztrzaskany pancerz, więc jeśli chodzi o pokonywanie jakichś tam lordów, bohaterów, no to on nie ma zdecydowanie żadnego problemu. Mamy również zabójca bestii, czyli kolejną broń, która daje mu znowu w tą stronę, że jest on bardzo mocny i po prostu twardy i tu jest naprawdę duży plus. Zaczyna on z oczywiście legendarnym itemem, który też powiem szczerze nie jest słaby, bo plus 5 do kontroli, przychody z bitwy, więc kasa ładnie się zgadza. Atak magiczny, siła broni, atak zwarciu, no i oczywiście kieł runiczne Renklaldu, no czyli atak zwarciu plus dyscyplina dla naszych jednostek na 40 sekund. No jest to naprawdę bardzo dużo, więc już nawet na samym początku jesteśmy w stanie dużo ogarnąć. Jak sobie zobaczycie, jego statystyki i tak są już bardzo mocne na start, bo 71 atak zwarciu, magiczne ataki, no robi to naprawdę ogromną robotę. Jeśli chodzi tutaj o jego takie wzmocnienie z umiejętności, mamy dużo wzmocnień ogólnie dla jednostek tych takich, bym powiedział, najlepszych, takiej po prostu elity, jak na przykład Gwardia Elektorska, Kawaleria Renkardu. Tak samo już potem mamy wzmocnienie do wszystkich zawodowych jednostek, czyli tych regimentów specjalnych. Również utrzymanie kawalerii, więc kawalerią możemy tam dosyć sporo ogarniać, tym bardziej, że mamy też utrzymanie minus 15% dla rycerzy i tak samo rozwój lokalny, mamy tak samo właśnie kontrolę, siła broni, idealny wigor i też jeśli chodzi o standardowe rzeczy mamy tutaj wzmocnienie, więc on może dosyć sporo wykręcić siłę broni. Tak jak mówię, ma latającego wierzchowca, więc to też jest bardzo dużo. W sumie ma teoretycznie 2 nawet latających. Najpierw jest opancerzony koń, no a potem mamy właśnie Pegazy w sumie, więc one są naprawdę bardzo mocne. Jeśli chodzi jeszcze o takie właśnie wzmocnienia względem jego frakcji, mamy limit właśnie puli, większy zasięg dyscypliny, trzymanie szyku to już może takie mniejsze,
No i tu już w większości takim, powiedzmy, standardem idziemy. Jeśli chodzi o jego lokalizację, w której on się znajduje, no lokalizację, powiem szczerze, ma on bardzo banalną, z tego względu, że tu tych wrogów za specjalnie nie ma, jakichś bardziej wymagających. Tym bardziej, że jeśli wskoczyła tutaj Ezel von Draken, ona sobie spokojnie zajmuje tą stronę, nawet często pokonuje bardzo szybko Sylwanię, więc jedynym naszym gdzieś tam zagrożeniem może być jakimś cudem tutaj Henry Kemmler, który coś tam może podziałać, ale jego armia jest bardzo łatwa do pokonania. Wampiry, jeśli chodzi o Imperium, to no nie mają za specjalnie szans akurat z Imperium, bo szczerze powiedziawszy mamy strzelców, którzy bardzo szybko ściągają bohaterów, lordów, jednostki latające, no a wampiry no niestety sobie nie radzą w kampanii, niezależnie czy zagracie na poziomie znaczy normalnym, czy po prostu na legendarnym. No wampiry są po prostu niestety słabe, komputer tego nie ogarnia, a szkoda. Jeśli chodzi o tutaj tych wrogów, których mamy, no w większości są to orkowie, wampiry, jakieś plugastwo, czyli nurgle, wojownicy chaosu, no ale tak w większości sama dyplomacja już tutaj o Imperium jest bardzo prosta, bo większość tych frakcji, które mamy dookoła, możemy spokojnie z nimi handlować, więc z kasą nie ma żadnego problemu. No sojusze też są dosyć mocne, bo sojusze z krasnoludami dają naprawdę ogromną przewagę. Krasnoludy są bardzo harde i komputer krasnoludami bardzo łatwo i dobrze gra, więc tam naprawdę nie ma żadnego problemu. Więc jeśli chodzi o taki finalny tutaj werdykt, no Karl Franz jest ogólnie uważanym za takim najprostszym względem kampanii w Imperium, co osobiście mogę się zgodzić bez żadnego problemu, bo tam nie mamy żadnej wymagającej frakcji nawet na sam początek, a gdy już będziemy zmierzać do takich mocniejszych frakcji, jesteśmy w stanie już posiadać bardzo mocną armię, bardzo dużą ilość tych armii, tak samo ekonomia, wszystko jest na najwyższym poziomie, więc tutaj zdecydowanie łatwa kampania i silny lord. Jeśli chodzi o kolejnego lorda, oczywiście Baltazara, który został wyemigrowany z Imperium i pojawił się oczywiście gdzieś indziej, gdzie zaraz tutaj o nim omówimy. Baltazar Geld jest bardzo potężnym czarownikiem, bardzo ma fajne umiejętności, bo ma magię metalu i oczywiście perki do tej magii, gdzie te zaklęcia są po prostu za darmo, można powiedzieć, i robią bardzo mocny damage. Jeśli chodzi o efekty frakcji, na pewno jest to dosyć dobre, bo limit rezerwy mocy wiatrów za każdego czarodzieja, lorda lub bohatera w armii, więc to jest plus. Oczywiście poziom werbowanych bohaterów dla czarodziejów bitewnych +2 dla frakcji i posiada właśnie dostęp do kolegiów magii, dzięki którym może werbować czarodziejów i przeprowadzać specjalne działania. Czyli rekrutujemy czarodziejów i mamy specjalnie zdobywanie jakieś na przykład artefaktów i inne takie właśnie misje dla nich, więc jest to naprawdę bardzo fajna sytuacja. Jeśli chodzi o efekty lorda, no zdobywanie doświadczenia dla jednostek, co zrzucają czary, koszty wiatrów magii to już w ogóle jest niezłe, bo minus 20% jest to naprawdę dobre dla domeny metalu. Bardziej, że domena metalu jest bardzo osłabiająca wroga i zadająca ogromne obrażenia przeciwnikowi. Jeśli chodzi o pancerz armii, no te 20 plus może być dobre, bo możemy sobie stworzyć na Baltazarze Gielcie akurat całą armię czarodziejów, ewentualnie dorzucić 2 lordów, czy tam, znaczy 2 bohaterów, wojowników i też damy radę wszystkich pocisnąć za przeproszeniem. Więc przejdźmy teraz do jego tutaj konkretnie kampanii i tak samo do omówienia wszystkich jego tutaj plusów, a tych plusów jest dosyć sporo. Pierwszym na pewno największym plusem jest to, że mamy blisko Wielki Kataj. Kataj daje nam możliwości bardzo dobrego handlu i dodatkowo zabezpieczenia na jakiś czas oczywiście góry. I my możemy sobie spokojnie zdobywać prawą stronę mapy, lewą za specjalnie nie trzeba się przejmować, bo jeśli z lewej strony się ktoś pojawi, będzie to Helmangorst, ewentualnie Tłuścioch z Ogrów. I to są raczej takie frakcje, że dla akurat Imperium nie ma to żadnego naprawdę problemu. Jest jeszcze szansa, że nurgle coś tam zadziałają, ale nie zawsze się to tam zdarza. Jeśli chodzi o jego tutaj itemy, które posiadamy, no posiadamy 3 legendarne itemy, które oczywiście działają do obrony jego. I to w sumie na każdy sposób, bo mamy odporność na ostrzał, odporność fizyczną, odporność na magię, dodatkowo barierę, plus wzmocnienie jakby czarów. Po pierwsze mamy takie dość mocne wzmocnienie czarów, że
zaklęcia wzmacniają pancerz, osłabiają przeciwnika i niszczą przeciwnika w momencie. Itemy, które tutaj mamy, tak samo zdobywanie doświadczenia plus 15% dla wszystkich jednostek rzucających zaklęcia. No to pomyślcie sobie, że tam mieliśmy 25%, jak dobrze pamiętam. Tutaj mamy, no właśnie tutaj sobie nawet chyba wejdziemy o 25% rzucających. Tu zdobywamy artefakt, mamy już 40%, więc w momencie jesteśmy w stanie ogarnąć naszą armię takich czarodziejów, że normalnie nie ma nikt po prostu szans. A czarodziejami, bohaterami, lordem jesteśmy w stanie wszystko utrzymać, bo też sobie weźmiemy jakiegoś czarodzieja, który będzie leczył nas i już nie ma żadnego problemu. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o artefakty. Sam oczywiście Baltazar nie ma żadnego artefaktu na początek, a jeśli chodzi tutaj o jego umiejętności, no największym plusem jest to, że mamy oczywiście latającego wierzchowca. Gdy przejdziemy już do latającego wierzchowca, no jesteśmy, bym powiedział, w sumie niezniszczalni. Tak samo jak sobie zerkniemy po tutaj jego specjalnych umiejętnościach, jak na przykład hartująca aura, wpływa na naszych sojuszników 55 metrów i trwa to w sumie prawie non-stop. Działa, gdy jednostka nie jest w zwarciu. No to jest fajne, więc na pewno się przydaje. Tak samo jeśli chodzi o tempo, uzupełnienie strat, ofiary wskutek wyczerpania. No wiadomo, jesteśmy bardzo blisko chaosu i takich negatywnych frakcji, gdzie jest na przykład duży problem. Tu mamy wzmocnienie dla naszych fajerwerkowych tutaj w armat, czyli wyrzutni rakietowej, w artylerii w skrócie. Więc tu jest też dobre wzmocnienie, bo można tym naprawdę dużo ugrać. Oczywiście wzmocnienie dla naszych czarodziejów, rekrutacji, koszty. No i tak samo koszty dla magii metalu i dlatego mówiłem, że ta magia wychodzi za darmo. Tak samo jeśli chodzi o tą magię metalu, co mówiłem, mamy zdjęcie przeciwnikowi pancerza, zdanie pancerza swoim, no i oczywiście masowe zadawania obrażeń, co to zaklęcie tutaj, jak sobie zobaczycie, ostateczna transmutacja, to jest najpotężniejsze zaklęcie, zadaje ogromne obrażenia, więc możecie zgrupować bardzo dużo oddziałów przeciwnika i go po prostu zmiażdżyć. Jeśli chodzi o pozostałe tutaj umiejętności, no są to po prostu standardowe umiejętności dla każdego lorda z Imperium, więc tutaj nie mamy żadnych różnic. Jeszcze jedynie tutaj mamy wzmocnienie właśnie jednostek strzelających i tak samo hartowane ostrza, to możemy sobie zabrać albo jedno, albo drugie. Więc jeśli chodzi o samego Baltazara, można go uznać bardzo potężnym lordem. Dużo osób powie, że w pojedynkę jakby walczył z jakimś mega mocnym lordem czy tam bohaterem, przegra. No, nie do końca. Nie do końca z tego względu, że możemy ściągnąć bardzo dużo pancerza przeciwnikowi i to nam daje dużo opcji. Tak samo podstawową siłę broni możemy pozdejmować wszystkim, nawet przeciwnikom, więc straci na przykład ten lord czy tam bohater tyle ataku zwarciu i siłę broni i pancerza, że nie jest to po prostu dla nas żaden problem, żeby go pokonać. Nawet tutaj, jak sobie zobaczymy, no po prostu Baltazarem Geltem. A tak jak mówiłem, tutaj mechanika bardzo polega na czarodziejach, więc domeny mamy naprawdę wszystkie dostępne i jesteśmy po prostu niezniszczalni. Tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi gdzieś tam o przebieg walki. Jeśli chodzi o kampanię, mówiłem, że tu jest nawet nie najgorzej, z tego względu, że tutaj Kataj nas bardzo chroni i w większości jest tak, że Kataj sobie i tak poradzi z tymi przeciwnikami dookoła, nie są to jakieś wymagające frakcje. Może tutaj możemy powiedzieć, że Lockheed, czyli Mroczne Elfy, czy tam na przykład Snitch mogą coś tutaj zrobić, ale szczerze powiedziawszy, w większości oni dostają straszny łomot. Tutaj jesteśmy zabezpieczeni, bo ci przeciwnicy ze sobą bardzo długo toczą tam walkę. Nim oni się tutaj zbiorą, to po prostu już jesteśmy ogarnięci. Mamy też bogate bardzo tutaj ziemię, jeśli chodzi o porty, o wytwarzanie jakichś surowców. Więc osobiście jest to moim zdaniem bardzo łatwa kampania. Tak samo powiedzmy, nawet łatwiej bym powiedział niż grając Karlem, z tego względu, że Karl jednak może być bardziej atakowany z każdej strony i początek może być tam różny, gdzie stracimy jakieś większe jednostki, a na przykład Baltazar jest bardzo chroniony, ma bardzo duże wsparcie już na samym początku i może sobie spokojnie podbijać prawe strony i potem iść w górę i pomóc po prostu Katajowi zdobyć resztę mapy. Więc to jest naprawdę bardzo duży plus, który tutaj oczywiście mamy. Jeśli chodzi o to, gdzie ja bym go umieścił w rankingu, oczywiście koło Karla, no
tak to po prostu wygląda. Nie ma innej opcji, żeby było inaczej. Przejdźmy w takim razie do Wulharta Markusa naszego, który jest, no niestety muszę tutaj powiedzieć, no bardzo kiepską partią. Z tego względu, że po pierwsze jest on jednak w dżungli w Lustri, więc jest daleko od domu pierwotnego. I jeśli chodzi o samego Markusa, efekty frakcji są powiedzmy takie, no nie za bardzo, bo mamy tutaj dużo ograniczeń, mamy oczywiście te posiłki z Imperium, no poziom werbowanych lordów, no okej, no szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o efekty frakcji, to jest tu bardziej na niego na minus niż na plus działa, więc naprawdę lipa. Jeśli chodzi o efekty lorda, wygląda to troszkę lepiej, bo mamy tutaj dla jednostek łuczników, myśliwych, okej, można gdzieś tam się tym posiłkować, działać. Mamy również szansę na powodzenie zasadzki, uniknięcie zasadzki, to na pewno jest ogromny u niego plus. Atrybut leśnika, no powiedzmy, że coś tam można gdzieś tam na to zerknąć, ale też bym się na tym gdzieś tam nie opierał. Jeśli chodzi o jego kampanię, tak jak mówiłem, zaczyna on niestety daleko gdzieś tam od swoich i w takich terenach powiedziałbym mniej bezpiecznych z wielu przypadków, tym bardziej, że teraz po DLC jeszcze jak mamy tam Korna, jest to trochę trudniejsza opcja. Bardziej, że Korn wyróżnia się wieloma gdzieś tam atrybutami, tym bardziej samą piechotą, która jest bardzo potężna. Ciężko ją skontrować. Dlatego jeśli tam pokonamy na początku kornowych, no to jeszcze ok. No ale też jak widzieliście, minus 40 dyplomacji, stosunków dyplomatycznych jest już z automatycznie jaszczurami, co też tworzy u nas samych wrogów. Bo na tym akurat skrawku mapy mamy w większości jaszczury, wybrzeże wampirów, mamy mroczne elfy, kataj. No i to tak mniej więcej wygląda. Mamy oczywiście tutaj tego Korna, co mówiłem, łowcę czaszek. No i oczywiście skaweni. Więc jeśli chodzi tutaj o jego przebieg i jego armię początkową, armia początkowa jest tragiczna. Przy tych wcześniejszych gdzieś tam Karlu czy Baltazarze nie mówiłem o armii, z tego względu, że oni tam mieli akurat oboje dobrą armię i taką wystarczającą jakby na daną sytuację. Tutaj armia osobiście jest bardzo słaba na początku. Są to jednostki, które nie dają za dużej przewagi mu, a tak jak już tutaj wspominałem, sam Lord jest dobrym strzelcem, tu nie można na pewno mieć wątpliwości, bo też mamy premię na duże jednostki, więc naprawdę się dobrze pod tym kątem sprawdza, ale jest jedno wielkie ale. Po pierwsze nie mamy wierzchowca, wiem, to jest strzelec, więc nie ma wierzchowca. Jeśli chodzi o armię, jest bardzo słaba. Jeśli chodzi tutaj o artefakty, no są słabe. Jest po pierwsze jeden łuk, który nie daje nam nie wiadomo jakichś umiejętności, jakiejś przewagi, jakichś statystyk, więc wygląda to trochę słabo. Bym powiedział nawet bardzo słabo, ale już nie chcę dramatyzować. Jedyne co możemy na pewno skupić tutaj na plus, no to umiejętności u niego, doświadczenia jednostek, tak samo obrona, odporność zwarciu, ruchy na kampanii, no i wzmocnienie dla naszych oczywiście myśliwych, wzmocnienia nasze umiejętności strzeleckie. Jeśli chodzi o takie solowe, gdyby on walczył z jakimś potworem, jest w stanie go wystrzelać, bo może go po pierwsze rzucić klątwę, gdzie się jednak przeciwnik nie rusza, a nawet więcej przeciwników się nie rusza. To jest na pewno gdzieś tam spory plus. Wzmocnienie jego strzeleckich umiejętności to też jest plus. Więc jeśli chodzi o siłę pocisków, możemy wyciągnąć tu naprawdę bardzo dobre statystyki. Ale tu jest problem taki, że my nie mamy po pierwsze ani bohatera żadnego na początek, nie mamy ani dobrej armii na początek, co może powiedzmy go tam wspomóc. Tak jak mówię, on jest dobrym strzelcem. Z celnością tu nie ma problemu, z bohaterami jakichś tam lordów jest w stanie ustrzelić, ubić, ale niestety mimo wszystko on jest bardzo słaby w kampanii i miejsce, w którym się znajduje, jest dla niego bardzo dużym wyzwaniem. Problem jest taki, że jeśli tutaj przegracie jedną bitwę, to jesteście w stanie już przegrać kampanię. Tutaj nie ma po prostu możliwości na popełnienie błędów. Może jego kampania może się wydawać na pewno bardziej ciekawsza niż takim Karlem, bo Karl o tyle, czy tam Baltazar są nudni, bo są zbyt potężni. Ja osobiście uwielbiam grać frakcjami, które są słabsze po prostu, bo to daje więcej możliwości, można pokombinować, wręcz trzeba nawet kombinować, a tutaj no jest troszkę ciężko. Nawet jak sobie rzucimy na pierwszą tutaj bitwę, tu niby straty są niskie, tak? Tu nie ma żadnego problemu nawet na tym poziomie legendarnym, ale jak sobie zobaczycie, no te nasze jednostki to jest taka delikatnie hołota i nawet atakując już kolejny tutaj
kolejne miasto. No patrzcie, że tracimy ile armii na jednostkach takich śmiesznych. Wiadomo, że jak to rozegramy to dużo lepiej, ale tutaj zamiast na przykład wozu bojowego powinien być na przykład wóz z moździerzami, dałby nam o wiele więcej możliwości. Bardziej, że na początku walczymy ze skawenami, walczymy z dużą ilością jednostek piechoty, które są liczebne, więc wtedy na przykład to by dużo więcej dawało niż takie wozy bojowe. No, armię gdyby mu zmienili, dodali jakiegoś tutaj bohatera, który by go tam wspierał, sądzę, że to wychodziłoby naprawdę dużo lepiej niż tak jak to wychodzi w tym przypadku. Jeśli chodzi o to, gdzie go możemy umieścić i jak po prostu tutaj ogarnąć sytuację, no w rankingu muszę przyznać, że tak. Kampanię po pierwsze ma bardzo trudną, naprawdę ma bardzo trudną, bo tam nie ma po prostu szansy na pomyłkę. Pomyłka jest równoznaczna z tym, że już raczej jest po nim. Chyba że jakimś cudem mamy zdobytą jakąś dobrą miarę armię, jest późniejszy etap gry, ale na pewno nie jesteśmy w stanie nie wiadomo jak szybko podbijać tą lustrię. Możemy się wesprzeć na przykład tym katajem z góry, jeśli on ogarnie. No i to jest powiedzmy taka delikatna deska ratunku. Ale finalnie muszę przyznać, że niestety sam Lord, mimo że ma dobre perki i gdzieś tam no jest po prostu tragiczny. Armia jest na początku też tragiczna, więc muszę niestety ocenić go na kampanię trudną, bo nie można z jednej strony powiedzieć, że Lord jest silny, bo to, że gdzieś tam ma perki do strzelenia, ok, tylko że on nie jest w stanie sobie poradzić prawie z większością bohaterów. Wystarczy jakikolwiek bohater, który będzie miał wierzchowca, czy tam lord, no i on już jest w sumie załatwiony. Już nie ogarniemy nim za specjalnie nic, więc no niestety tak wygląda ta sytuacja. Przejdźmy w takim razie do Volkmara, który dla mnie troszkę można powiedzieć, że jest on zagadką. Dlaczego on jest zagadką? Bo jest bardzo specyficzny. Po pierwsze, jego specyfika polega na tym, że po pierwsze, efekty frakcji, które tutaj mamy, możemy zbierać księgi Nagasha, które dają nam naprawdę fajne bonusy. Wiadomo, są one rozsiane po całej mapie, ale jest to naprawdę bardzo fajna opcja do kampanii. Jeśli chodzi o kolejne efekty frakcji, jak na przykład plus 4 do łowców, czarownic i kapłanów bitewnych, to też jest zdecydowanie plus. Premia dla biczowników i rycerzy Imperium Ochotniczej Milicji to też jest plus, na tym się gdzieś opiera jego mechanika, więc to jest na pewno ok. Czas odnowienia bitewnych modlitw, tego wszystkiego jest naprawdę plusem. Efekty Lorda, oczywiście wzmocnienie tych jednostek, co mieliśmy wyżej, więc to też jest plus kontrola. Ok, tu są ogólnie perki, powiem szczerze, przydatne. Dają naprawdę dużo dla tej frakcji, bo są frakcje, które w ogóle nic specjalnie z tego nie dostają, więc przejdźmy w takim razie tutaj do omówienia konkretnie jego kampanii, no i oczywiście samego Volkmara. No Volkmar to jest po prostu taki bitewny kapłan, można powiedzieć, i wspiera bardziej też swoją armię niż jest jakimś tam solowym wojownikiem, który dojedzie całą armię. Na to na pewno się nie spodziewajcie, bo nie ma opcji, żeby tego po prostu ogarnąć. Choć oczywiście ma on umiejętność, gdy wbije wyższy poziom i otrzymuje wierzchowca, taki w sumie ołtarz. I ten ołtarz zadaje obrażenia na sekundę, więc tak jak mamy na przykład na Helmanie Gorście, co mówiłem, że jak się otoczymy go armią, to on będzie zadawał przeciwnikowi obrażenia, no to tu jest bardzo podobna sytuacja. Zacznijmy najpierw może od niego. Jeśli chodzi o itemy, które tutaj posiadamy, no itemy nie są jakieś tam najwyższej puli, choć taka nefertowy gryf to jest naprawdę fajna opcja, bo leczy tutaj nas, więc to jest naprawdę spoko. Zwerbowanych kapłanów plus 5 to też jest moim zdaniem spoko, wszystkie prowincje, więc to jest ważne. Jeśli chodzi tutaj o broń, oczywiście dyscyplina, siła broni, przychody po bitwie. Powiem szczerze, że artefakty są takie, bym powiedział, przydatne, nie ma źle. Jeśli chodzi o umiejętność, którą ma na początku Wielki Moc Sigmara, wzmacnia nasze jednostki na dosyć długo, bo tutaj mamy 50 sekund czas trwania, 90 odnowienia, więc naprawdę jest ok. Ogólnie jeśli chodzi tutaj o jego wierzchowca, mamy na początek tam potem konia, no a później mamy ołtarz. Ołtarz jest o tyle mocny, że on się staje takim powiedzmy bardzo twardym lordem, więc gdy zdobędziemy na pewno artefakt, ten nefrytowy gryf, jesteśmy w stanie, wydaje mi się, że nawet jak ogarniemy dobrze, być powiedzmy niezniszczalnymi przez jakiś tam czas. Tak samo jeśli chodzi o jego tutaj wzmocnienia modlitwami, wzmacniamy nasze oczywiście jednostki i na tym polega jakby mechanika, wydaje mi się, jego grania. Osobiście nie grałem nim aż tak bardzo długo, więc nie mogę się nie wiadomo jak wypowiedzieć na jego temat, ale wydaje mi się, że to jest na pewno bardzo fajna opcja.
Mamy też właśnie wzmocnienie bardziej do tej naszej milicji. Wzmocnienie tej milicji jest nie najgorsze z tego względu, że milicja nie jest aż taką tragiczną, powiedzmy, jednostką, więc sądzę, że możemy tutaj dużo ogarnąć. Wzmocnienie oczywiście limitów, szanse na zasadzki jakimiś tam kapłanami. Mamy też siła skruszonego, co takie wzmocnienie dodatkowe. Powiem szczerze, że ogólnie on się wydaje moim zdaniem bardzo ciekawą kampanią, jeśli chodzi o samego Lorda, i te zdobywanie ksiąg Nagasza na pewno jest dobrą opcją, z tego względu jak sobie wejdziemy w książki, dostajemy dosyć dobre te umiejętności tutaj, jak odporności na wyczerpanie innych armii. Pamiętajcie, że wyczerpanie innych armii jest naprawdę korzystne na późniejszym etapie gry, bo tych przeciwników po prostu się mnoży jak mrówek, więc to jest na pewno przydatne i możemy sobie tutaj zdobywać to wszystko, więc moim zdaniem fajna opcja. Więc osobiście nawet nabrałem ochoty zagrać nim kampanię, co zobaczycie pewnie na najbliższych live'ach. Więc tu jeśli chodzi o kampanię, po pierwsze, sam Lord jest do przyjęcia. Nie jest może jakiś wybitnie, nie wiadomo jaki, bo to jest po prostu Lord na zasadzie takiego wspierania. Jest on po prostu takim naszym supportem tutaj i on po prostu ma wspierać armię, a nie być solową armią. Więc jeśli o to chodzi, to moim zdaniem spełnia, powiedzmy, tą rolę względem umiejętności tego wszystkiego. Jeśli chodzi tutaj o kampanię i jego przebieg, jego armię. Armię, jak sobie zobaczycie jeszcze raz, ma, powiedzmy, dosyć dobrą. Po pierwsze, mamy artylerię, mamy strzelców, piechotę, jeden oddział kawalerii. Moim zdaniem na to, co tutaj mamy przeciwników, jest to wystarczające. Pamiętajmy, że Imperium też ma te wspierane jednostki elitarne, wynajmowanie najemników. No, jest ogólnie dosyć sporo możliwości tutaj, jeśli chodzi o walkę, bo nawet najęcie już teraz tych ogrów na początek daje sporo. Tym bardziej, że mamy takich przeciwników, że ogry akurat po nich przebiegają jak chcą. Jeśli chodzi o kampanię przeciwników, na początek nie mamy zbyt wymagających. To, że się tu pojawił Wurzak, może być ciekawą odmianą dla Volkmara, ale gdyby Wurzak na przykład pocisnął Talaguę, no to szczerze powiedziawszy, dla nas to jest duży plus, bo łatwiej dla nas jest walczyć z orkami, tak sądzę, niż na przykład z latającymi jednostkami jaszczuroludzi, więc to tak wygląda. Tym bardziej, że dla jaszczuroludzi my mamy, powiedzmy, takie nastawienie pozytywne, nie w jakimś nie najwyższym stopniu, ale jest to na pewno gdzieś tam pozytywne nastawienie. Ogólnie grając w kampanię mamy, powiedzmy, takie duże możliwości rozwoju dyplomatycznych na Volkmarze, bo on nie ma za specjalnie aż takich frakcji, jak sobie pooglądacie, na bardzo dużym minusie. Jest to raczej, tak powiedzmy, neutralna opcja awersji, więc kampania może u niego być dosyć ciekawa. Pewnie dogadanie się z krasnoludami daje nam możliwość zabezpieczenia tej strony. Ewentualnie, jeśli tutaj Kairos będzie bardzo mocno pchał do przodu, no może się to tam delikatnie wszystko pozmieniać. Dobrze, przejdźmy w takim razie do werdyktu, bo to jest oczywiście bardzo ważne. Na tym to wszystko niestety polega. Czyli omawiając tak, no pod łatwą kampanię, no i silnego lorda, no teoretycznie no nie możemy go tam wrzucić. Jeśli chodzi o łatwą kampanię, też nie jest aż tak zbytnio łatwa, bo może tam jest parę momentów, gdzie może to, powiedzmy, nie iść po naszej myśli. Ja osobiście bym ustalił jako średnia i silne, z tego względu, że sam Lord sam w sobie jest w miarę silny, tym bardziej, że ma umiejętności wspierające, ma jakieś tam artefakty, więc też go to tam, powiedzmy, wspiera. Jest to Lord, który jest supportem, więc no ogólnie nadaje się do tego, gdzie coś tam po prostu ma robić, konkretną ma funkcję, więc sądzę, że spokojnie tutaj można dać. Kampania średnia, ale nie trudna z tego względu, że przeciwników mamy, sądzę, bardzo łatwych i tam, powiedzmy, większość mapy tam dookoła możemy bez problemu podbić, nawet na poziomie legendarnym czy tam normalnym. Sądzę, że nie ma żadnego problemu, więc sądzę, że możemy spokojnie to tak zrobić. Przejdźmy w takim razie do ostatniego legendarnego lorda, którym jest po prostu Elzef von Draken, czyli najnowszy legendarny lord z Imperium. Jest to oczywiście czarodziejka na smoku z domeną śmierci i oczywiście bardzo mocnym wzmocnieniem artylerii, na czym w większości Imperium się po prostu opiera. Więc efekty frakcji, no cóż możemy mieć, jak mówiłem o artylerii, no
posiada dostęp do imperialnej szkoły artyleryjskiej, dzięki której można odblokować unikalne ulepszenia jednostek. No są to bardzo mocne ulepszenia, to od razu mówię na starcie. Tempo badań plus 10, mamy jeszcze koszty utrzymania artylerii, wszystkie armie, więc to już w ogóle jest easy. Tak samo zdobywanie doświadczenia przez te jednostki, plus tak samo broni palnej, czyli przez strzelców, muszkiety. To naprawdę bardzo fajna opcja. Efekty Lorda, no odporność na wampiryczne, tutaj wyczerpanie, gdzie w większości wampirami po prostu toczymy. Tak samo krocząca w mroku, czyli bardzo mocne, powiedzmy, wzmocnienie samej LZ pod tym kątem, żeby po prostu długo wytrzymała, zebrała przeciwnika i magią go po prostu rozniosła. I czas odnowienia minus 20 dla domeny śmierci. No jest to naprawdę mega. Zacznijmy w takim razie porównania jej armii, jej kampanii i po prostu całego tego tutaj miszmaszu. Ogólnie powiem plus taki, że Elzeb von Draken właśnie ma ogrody Mora, co możecie sobie tutaj przeczytać. Jest to możliwość teleportowania się między niektórymi ogródkami i daje to też jeszcze więcej możliwości. Moim zdaniem Elzeb von Draken ma bardzo, w sumie nawet bym powiedział, łatwiejszą kampanię niż na przykład taki Karl, bo w większości Karl Franz sobie bije górę, lewą stronę. Ona jest otoczona oczywiście tak w miarę bezpieczną ma lokalizację, bo podbijamy to, z Averlandem się dogadujemy, idziemy niszczyć Sylwanię i w sumie luz. Potem możemy sobie albo iść w górę, albo możemy sobie iść w dół. Nie mamy po prostu żadnego problemu, jeśli chodzi o przeciwników. Jej armia jest oczywiście bardzo mocna na początek. Pamiętajmy, że inżynierowie dają bardzo dużo tutaj możliwości dla naszych jednostek, bo też zwiększają siłę pocisków dla naszych jednostek i ogólnie wzmacniają jednostki strzelające, więc jest to naprawdę duży plus. Jeśli chodzi o samą Elzę von Draken, no mamy tutaj dwa legendarne itemy. Oczywiście rezerwa mocy naturę, co jest naprawdę fajną opcją. Arbiter, czyli leczenie tej jednostki, a wrogowi zadawane obrażenia. I tak samo właśnie Blada Kosa, czyli magiczne mistrzostwo, wzmocnienie naszych zaklęć i odporność na magię, intensywność, gdy rzucamy zaklęcia. A że na Elzę rzucamy zaklęcia non-stop, no to jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Koszty magii są oczywiście jeszcze... Mamy zniżkę 10% w skrócie i podstawowa szansa na faralny efekt minus 20%, więc moim zdaniem naprawdę spoko. Gdy Elzeb już dostanie smoka, a jest to już na 16 poziomie, jej statystyki bardzo mocno rosną i jest naprawdę bardzo mocna. Niepokojący blask, czyli leczenie podczas bitwy minus 25 wrogiej armii w lokalnym, więc to na pewno jest przydatne. Wzmocnienie oczywiście jeszcze bardziej magii i tak samo limity bohaterów dla klasy inżynier, koszt utrzymania dla szkoły artyleryjskiej jednostek, a tych jednostek jak widzicie jest naprawdę bardzo dużo. Tak samo wszystkie wzmocnienia, jeszcze bierna regeneracja dla niej. No ogólnie jest ona taka, że sądzę, że spokojnie zajedzie każdego i jej się po prostu nie da zajechać w skrócie. Tak sądzę, że po prostu jest. Mamy też oczywiście tutaj specjalne artefakty, jak sobie zauważycie, które dodają nam różne tutaj perki. Więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja, tak samo sztandary. Z umiejętności, no poniżej mamy wszystko standardowo, jak u każdego lorda. Więc tutaj jeśli chodzi o nią, no jako lord jest na pewno bardzo mocna. Armię początkową ma niezłą. Gdyby nawet chociażby Wulhart miał taką armię początkową, miałby zdecydowanie łatwiej w dżungli. No, zdecydowanie łatwiej w dżungli. Więc jeśli chodzi o nią jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o przebieg kampanii, trudność kampanii, sądzę, że można powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo łatwe. Tym bardziej, że mamy po pierwsze dwie jednostki artylerii już bardzo mocnej, dwa oddziały mocnych strzelców, mamy też ochronę jakby piechoty, inżynier, który wzmacnia nasze jednostki strzelające i samą czarodziejkę, która jest w stanie bardzo ściągnąć statystyki przeciwnikowi, bo jak pamiętacie z poradników gdzieś tam o Imperium, ogólnie o magii, no mamy zaklęcia zdejmujące pancerz, siłę broni i również mamy zasadę taką, że mamy słońce ametystowe, Xereusa, które zadaje bardzo dużo obrażenia piechocie, więc tutaj podsumowując już ten ranking, sądzę, że Elzeb spokojnie może się znaleźć po prostu u góry. Tak to wygląda według mojej opinii i gdzieś tam spostrzeżeń. Ja oczywiście ogrywałem tam każdą kampanię, jednymi więcej, jednymi mniej. Szczerze powiedziawszy, Volkmarem ogrywałem na pewno najmniej, jeśli chodzi o kampanię. A całą resztą ogrywałem dosyć sporo.
Tych tur było dużo i widziałem, jak mniej więcej są możliwości tutaj zdobywania tych terenów, co możemy wyciągnąć z danych lordów, a możemy wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Dla Baltazara zmiany, na przykład, że wylądował w Kataju, były na pewno dużym plusem, bo tutaj sądzę, że był taki jakby niewykorzystywany u niego potencjał, a tam zdecydowanie jest bardzo fajnie. Tak wygląda ten ranking. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Macie jakieś swoje oczywiście doświadczenia. Każdy, jakby nie patrzeć, gra inaczej, dlatego gry strategiczne są fajne, bo jakby nie ma jednego toru grania tymi frakcjami, tymi lordami, więc to jest naprawdę super. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!